Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku chciałbym odrobinę wyjaśnić sam temat mobilnego portu FNAF Worlda, bo o tym odrobinę głośno pojawi się różne dziwne rzeczy, także zdaje mi się, że warto zrobić na ten temat odcinek wyjaśniający. Zapraszam do oglądania. Jakiś tydzień temu Scott ogłosił, że doda port FNAF Worlda na Androidy i iOSy. Jak się okazuje, zrobił już parę dni temu tą wersję androidową. Problem polegał jednak mniej więcej na tym samym co FNAF World na komputery. Gra była źle zoptymalizowana. Może na komputerach był z tym mniejszy problem i w większości przypadków kończyło się jedynie na długim czekaniu podczas ekranu ładowania. Tutaj jest gorzej i wiele osób mówiło, że jest tym źle. Poza tym sam Scott pozmieniał parę rzeczy w mobilnej wersji. Większość kwestii postaci jest inna w porównaniu do komputerowej wersji. W skrócie, zamiast poważnych słów, mniej więcej wyjaśniających prostą fabułę gry, to tutaj skupia się na dosyć prostych żartach. Ogólnie dodał też w opisie, że ta gra nie ma żadnego znaczenia fabularnego, także raz na zawsze można finalnie powiedzieć, że nie ma co szukać jakichś kanonicznych informacji w tej grze. Dla mnie spoko, bo to mniej więcej cały czas mówię. Żarty w grze były dosyć ciekawe, ale też pokazywały, że Scott jest całkowicie świadomy tego, że gra mu źle wyszła. Pierwsza kwestia Fredbeara mówi o tym, że FNAF World praktycznie sam jeden zniszczył fandom FNAFa. Ale cóż, to jest taka trochę hiperbola, ale nieważne. Poza tym nawiązuje też do innych swoich błędów, jak to też zrobił w kwestii Anim Duda, który wypomina właśnie to, co zrobił tam błędy z apostrofem. Zostało też potwierdzone, kto dokonał ugryzienia w 1987 roku. Następnie Scott wypuścił ogłoszenie dotyczące portu i update'a trzeciego. Powiedział, że nie będzie więcej aktualizacji, kończy z rozwijaniem tej gry. Powód był prosty, jak już powiedziałem wcześniej, gra jest pełna błędów. Żeby naprawić FNAF Worlda, Scott musiałby stworzyć go zupełnie od zera. Jednym z przykładów rzeczy, które były tutaj źle ogarnięte, to to, że żeby co chwila nie ładował się nowy content, Scott wrzucił wszystko co możliwe w jedno miejsce. Przez co nie mieliśmy co chwila szybkich, małych ekranów ładowania, jednak kiedy coś się ładowało, to już porządnie. Przez raczej pamiętałem, co się działo, jak trzeba było kupić jakiegoś bita lub nałożyć bita lub zmienić postacie w drużynach. No zajmowało to długo, żeby się wszystko naładowało. A to tylko przykład, który Scott podał, na pewno jest tego więcej. Jak przyznał, żadna aktualizacja by tutaj nie pomogła, bo naprawdę musiałby zająć mnóstwo swojego czasu, żeby odtworzyć tą grę w lepszy sposób. Znacznie większy sens miałoby zaczęcie jakiegoś innego projektu, już zostawienie FNAF Worlda i rzeczywiście coś takiego byłoby dobre. Czy mowa tutaj o następnym zwyczajnym FNAFie, czy może jakiejś nowej grze, kontynuacji jednej z starych dzieł Scotta, czy może nawet czegoś pokroju FNAF Worlda 2. Każda z opcji byłaby zdecydowanie lepsze niż męczenie tematu tej obecnej gry. No ale powiem, że tutaj cała historia się trochę namieszała. Scott wypuścił grę, ale jak już była no dość słaba, ludzie mówili, że są z nią same problemy, postanowił ją usunąć. Usunął cały swój poprzedni wpis, zmienił go w informację, że za parę godzin usunie FNAF Worlda ze sklepu Google i ostatecznie to zrobił. Tym postem zasugerował, żeby ściągać to póki jeszcze jest, tak więc ja osobiście zrozumiałem, że nie planuje więcej ruszać tej gry. Okazuje się, że nie i ostatecznie Scott powiedział, że poprawi tę grę. Jak wyjaśnił w następnym wpisie na Steamie, który zrobił, wcześniej uważał, że ludzie nie interesują się zbytnio FNAF Worldem, że ktoś ściągnie, ten ściągnie, szumu tu nie będzie i temat po prostu umrze. Okazało się, że nie, okazało się, że dużo ludzi zainteresowało się portem, dużo osób miało spore nadzieje na jego temat i to było już dla Scotta sporym problemem. Ostatecznie postanowił po prostu wziąć się za ten port na poważnie. Ale nie jest to aż tak proste, ponieważ zmienił zdanie raz jeszcze i w jednym poście na Reddicie wspomniał, że nie ruszy już FNAF Worlda nigdy więcej. Problem polega jednak na tym, że tamten post o porcie wciąż stoi twardo i z perspektywy Steama wciąż stoi informacja, że Scott zamierza to poprawić. Więc może chodzi o to, że tak czy tak tego portu zrobi, a potem skończy ze wszystkim. Nie wiem. Już na ten moment ciężko powiedzieć, ta historia ma zbyt wiele zlotów i upadków. Scott nie miał chęci do zrobienia tego portu i po prostu zrobił go po to, żeby spełnić oczekiwania dużej ilości ludzi, która go o to prosiła od jakiegoś roku. Nie sądził, że w ogóle zrobi się z tego powodu jakikolwiek szum, a jednak miała miejsce powtórka z tego oryginalnego wyjścia FNAF Worlda. Masa osób robiła problemy, zawody, nie zawody czy co. Jak już mówiłem, nie jestem w stanie na ten moment stwierdzić, czy port ostatecznie zostanie poprawiony czy nie. Może tak, może nie.
Mimo wszystko było z tym sporo zamieszania ostatnio i chciałem to mniej więcej wyjaśnić. Zwłaszcza jeśli ktoś chciał zagrać w mobilną wersję. Choć jest ona usunięta, to z tego co wiem krąży gdzieś po internecie, można znaleźć oficjalny port, jak się dobrze poszuka. Możliwe, że Scott wyda bardziej zoptymalizowaną wersję, możliwe, że nie. Nie wiem, mogę powiedzieć jedynie tyle, że Scott kończy z FNAF Worldem. Nie będzie rozwijał tej gry, w zamian za to zajmie się nowymi projektami. Ale cóż, na ten moment to wszystko w temacie. Strona FNAF World zgasła, nie wiem jakie rzeczy Scott planuje. Cały czas wspominał, że lepiej wziąć się za nowy projekt, więc pytanie polega na tym, czym ten nowy projekt będzie. Zobaczymy wkrótce. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do pozostawienia Waszych przemyśleń w komentarzu. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!